Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jeden z ostatnich dni naszego road tripa. Jedziemy dzisiaj do ostatniego parku narodowego, ale najpierw check-out z hotelu. Fura czeka. Witamy w Parku Narodowym Joshua Tree. Idziemy do Visitor Center. Zobaczymy. Interesujące wejście. 2.5 mile trail. Sorry. And then Arch It's 1 mile loop trails. Okay. You continue over here, you got Skull Rock right next to the road. And Split Rock's a nice 2.5. Okay. If you want to, you can turn here. You got Arch Rock, it's a nice 1.5. So those are all good trails. Okay. And the Cholla Cactus Garden, we can walk around there, yes? Yeah, Cholla is a nice 1/4 mile trail. Ania, jaki plan na dzisiejszy park? Jesteśmy tutaj w Visitor Center. Zrobimy chyba ten loop drive aż dotąd. Cały ten drive tutaj trwa godzinę z powrotem do 29 Palms. Po drodze tutaj jest parę hajków, które warto zrobić, ale my też pojedziemy tutaj, skręcimy i pojedziemy do Cholla Cactus Garden, czyli tych najbardziej niebezpiecznych kaktusów w tym parku. Po drodze zobaczymy Skull Rock i może tutaj Hidden Valley pan polecał, jest taki milowy trail, żeby zrobić. Jesteśmy na wjeździe do parku. Wjazd jak zwykle kosztuje około $30. My mamy na szczęście nasz pas, także nie będziemy płacić za wejście nic. Park Narodowy Joshua Tree powstał w 1936 roku jako National Monument, a status Parku Narodowego osiągnął w 1994 roku. Jego nazwa wiąże się z drzewami, które widzicie za mną. Są to tak zwane drzewa Jozułego, a nazwa została nadana przez Mormonów, którzy widzieli w tych drzewach proroka, który wyciąga swoje ręce do nieba. Jest to bardzo popularny park narodowy, co jest troszeczkę dziwne, ponieważ nie ma tu wielkich gór, wielkich jezior czy wielkich rzek i wodospadów, ale jest on w bardzo strategicznym miejscu. W mniej niż 3 godziny może się tu dostać blisko 20 milionów osób. Park leży w bliskiej odległości Los Angeles, San Diego czy nawet Las Vegas. Jeżeli chodzi o wielkość Parku Narodowego, jest to również bardzo duży park narodowy. Ma on 3200 km², co plasuje go na 15. miejscu, jeżeli chodzi o wielkość parków narodowych w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy na pierwszym treku. Gdzie idziemy teraz? Idziemy na Hidden Valley Trail, jest to jeden z najbardziej polecanych szlaków tutaj w tym parku. Długi? Nie, 1 mila. No to idziemy. Nieważne co się dzieje, nieważne czy gdzie jest, i tak wiecznie w robocie. Transition. Jeżeli chodzi o sam trek bardzo nam się podoba, jest naprawdę bardzo fajny, ma rzeczywiście mile, więc się nikt nie zmęczy, można zobaczyć bardzo fajne widoki i też pierwsze miejsca, gdzie ludzie się wspinają, bo ten park narodowy jest znany z tego, że poza Joshua Tree jest to też idealne miejsce na wspinaczkę, na rock climbing albo na bouldering. A jak się tutaj podobało?
Fajnie, super zobaczyć te skały. One są niesamowite, jakby ktoś je tu poustawiał. Takie części. Takie ustawione. Tak. To była Gabriela. Dziękuję. Kolejny punkt naszej wycieczki. Idziemy szukać czaszki. Fajne miejsce, dużo skał, dużo kamieni. Nie bardzo wiadomo, gdzie pójść. Zaraz za mną widzicie skałę w kształcie czaszki. Jest ona zaraz przy parkingu, dosłownie 10 metrów, więc trochę nam zajęło zrozumienie, że to jest ta skała, po którą tu się przyjechało. Nie robi na nas największego wrażenia, ale jakby się dokładnie przypatrzeć, rzeczywiście trochę czaszkę przypomina. Wyjście poza szlak. Na szybki update, co sądzimy o tej trasie. To nie jest trasa, po prostu idzie się z parkingu do skały 15 metrów i już się jest. Stop jest fajny, bo jest tu bardzo dużo tych skał, są naprawdę fajne formacje skalne, obłe i wygląda to obłędnie, ale nie ma tu nic więcej. Ale patrz, tam jest też jakby taka skała, która wygląda jak czaszka. To prawda, jest tu dużo skał, które mają jakieś dziury. A to wygląda jak żaba albo królik. A tutaj chodzą generalnie ludzie po tych skałach. W ogóle się nie przejmują, że nie ma szlaku. W ogóle w Ameryce fajne jest to, że ludzie się nie przejmują czymś takim jak szlaki. Tu w ogóle nie ma szlaków. Jakby kiedyś Amerykanie przyjechali do Europy, a szczególnie do Polski, na przykład w Tatry, to by bardzo się zdziwili, jak można dokładnie oznaczyć szlaki, a tutaj raczej jest dowolność. Jak chcesz iść po kamieniu, to idziesz, jak chcesz iść ścieżką, to idziesz, jak nie ma ścieżki, to trudno, dalej idziesz, także jest całkiem interesująco. Jesteśmy właśnie w Cholla Cactus Garden. Tak wygląda ogród jednych z najniebezpieczniejszych kaktusów. Idziemy zobaczyć, jak wygląda w środku. Jeśli komuś się wydaje, że te kaktusy są małe, to spójrzcie, o ile są wyższe od Gabrieli. Dokładnie. Dotknęłabym je, ale się boję trochę. Nie polecam. Trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby nie wejść na te kaktusy. Jak to w Ameryce, to nie jest odseparowane. Jesteśmy dosłownie na wyciągnięcie ręki od nich i warto powiedzieć, że one nie są trujące. Także tutaj nic się nie stanie, jeżeli komuś się ten kaktus wbije. Nie mają żadnej trucizny, ale bardzo ciężko je wyciągnąć. One na końcach swoich igieł mają takie małe kotwiczki, które się od razu przyczepiają do ciała. Wtedy część kaktusa odrywa się od reszty kaktusa i zostaje razem z człowiekiem i przy wyrywaniu bardzo łatwo wyrwać kawałki mięsa. How do I look? Jedną rzecz, którą warto wspomnieć, kaktusy mają dwie nazwy, dwie ksywki. Jednej oczywiście nie pamiętam, ale druga, warta zapamiętania, to jest teddy bear, czyli miś, bo one są takie puchate jak misiaczki. Tak, one z daleka wyglądają, jakby były bardzo puchate i w ogóle nie widać z daleka, że mają kolce, ale jak już się bliżej podejdzie, to już widać dosyć dokładnie. Uważaj na siebie. Tak jest. Jeżeli chodzi o ten trek, Cholla Garden, na pewno warto się tu wybrać. To tylko pół kilometra, a robi to niesamowite wrażenie. Tysiące kaktusów, trzeba bardzo na nie uważać, ale bardzo... Są piękne, takie pluszowe. Tak, także na pewno warto tutaj zajrzeć. Jeszcze jedna rzecz, którą musimy powiedzieć. Są tutaj tarantule. Jedną spotkaliśmy przed chwilą, jak sobie tak przechodziła po ulicy. Naprawdę wyglądała dość przerażająco i była dość ogromna, także trzeba na to uważać i zwracać uwagę.
Przepraszam za te ruchy, ale coś mi siadło na ręce i bałam się, że to coś... Tarantula przyleciała. Nie, ale jakaś Nie, gryząca tarantuly nie mucha. latają. Ale to, co też trzeba dodać, to to, że przy tych kaktusach cholla bardzo często latają pszczoły, więc na nie też trzeba uważać, jak ktoś ma uczulenie szczególnie. No właśnie, a tutaj właśnie jakiś przyleciał dziwny... Pszczoło tarantul. Jesteśmy właśnie przed pierwszą restauracją McDonalda na świecie. To właśnie tutaj zaczęła się cała ta fascynująca historia. W 1940 roku bracia McDonald otworzyli tutaj swoją pierwszą restaurację McDonalda. To tutaj tworzyli swoje hamburgery, to tutaj również znaleźli innowacyjny system nie tylko na tworzenie, ale także na odbieranie ich przez kupujących. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że o wszystkim dowiedział się Reynolds, który przybył tutaj i trochę namieszał braciom McDonald's w głowie. No i niestety po jakimś czasie, czy mniej, czy bardziej legalnie, wykupił to wszystko i stworzył z tego światową potęgę, a bracia McDonald's nie dostali zbyt wiele ze swoich spuścizn. To właśnie dwójka braci McDonald, Richard i Morris, i to oni wszystko zapoczątkowali. W tym momencie to miejsce należy do Alberta Okury, który jest lokalnym milionerem i znany też jest z tego, że to on wykupił jakiś czas temu całe miasteczko Amboy, gdzie znajduje się Roy's Cafe. Wszystko, co tylko można sobie wyobrazić związane z McDonaldem. Thank you. Find the Poland section that way. Oryginalne przyrządy do robienia frytek z pierwszego McDonalda. Tutaj na przykład zabawki z Japonii, a tu Indonezja. Jest i sekcja z Polski. Jest i nasz hotel Los Angeles. Spodziewaliśmy się dużo mniej, także jesteśmy zadowoleni. A tak wygląda nasz hotel. Jest 5 minut drogi od miejsca, gdzie rozdają Oscary. Idziemy po resztę rzeczy i zaczynamy imprezę.